Czołem ludziska, zbliżam się do góry Zyndrama i chociaż nie mam samochodu terenowego, to myślę, że sobie tutaj poradzę. A co ciekawe, to można na samo stanowisko nawet tutaj właśnie tym samochodem wyjechać, więc tyle dobrze dla nas. Na południu Polski w Dolinie Dunajca znajduje się wzgórze, które przez długi czas nikomu nie wydawało się niczym szczególnym. Kolejne jedno z wielu karpackich wzniesień. Zalesione, porośnięte trawą, krzewami, z którego widać szeroką dolinę rzeki i przejścia prowadzące przez góry. Miejscowi nazywali je od dawna górą Zyndrama. Nazwa brzmiała dumnie, legendarnie i przez pokolenia towarzyszyła jej historia o średniowiecznym rycerzu. Według tej opowieści na wzgórzu miał stać zamek Zyndrama z Maszkowic, jednego z dowódców wojsk króla Władysława Jagiełły w bitwie pod Grunwaldem. Zyndram był postacią historyczną, istniał naprawdę. Pojawia się w kronikach jako rycerz i urzędnik królewski, człowiek o sporym znaczeniu w polityce XV-wiecznej Polski. A skoro w jego nazwisku pojawiły się Maszkowice, łatwo było przyjąć, że to właśnie tutaj znajdowała się jego siedziba. Legenda super pasowała do tego miejsca. Na zboczu wzgórza leżały przecież duże kamienie. Niektóre wyglądały jak fragmenty murów. Ludzie myśleli, że są to pozostałości wiadomo zamku, który z czasem popadł w ruinę. Takie historie powstają bardzo często. Wystarczy kilka niezwykłych kamieni i znane nazwisko z historii, a opowieść powstaje sama. Przez setki lat nikt tej legendy szczególnie nawet nie kwestionował. Dopiero w czasach nowoczesnej archeologii ktoś postanowił przyjrzeć się temu miejscu dużo dokładniej i wtedy wszystko zaczęło się znacznie komplikować. Słuchajcie dalej, bo gdy archeolodzy zaczęli badać kamienie na górze Zyndrama, szybko spostrzegli, że coś tutaj w ogóle nie pasuje. Mur, który początkowo uznano za fragment średniowiecznej budowli, okazał się konstrukcją o zupełnie innym charakterze. Bloki kamienne były ogromne, starannie dopasowane, a całość wyglądała jak fragment poważnej fortyfikacji. Ale najbardziej zaskakujący był jednak sposób, jak ona powstała. Kamienie nie były spojone żadną zaprawą murarską. Nie było też cegieł czy elementów charakterystycznych dla średniowiecza. Zamiast tego widać było ogromne bloki piaskowca ułożone metodą tak zwanego suchego muru. Jest to technika polegająca na precyzyjnym dopasowaniu kamieni tak, aby ciężar konstrukcji utrzymywał ją w równowadze. Takie rozwiązania znane są z różnych części świata, ale w Europie kojarzą się najczęściej z południem kontynentu, z obszarami Morza Śródziemnego. Jak to w ogóle możliwe? Im dłużej archeolodzy analizowali tą sprawę, tym bardziej oczywiste stawało się dla nich, że legenda o średniowiecznym zamku po prostu jest bez sensu. Ten mur musiał powstać znacznie wcześniej. Badania warstw ziemi wokół konstrukcji potwierdziły wkrótce te przypuszczenia. Okazało się, że mury na górze Zyndrama powstały, słuchajcie, ponad 3000 lat wcześniej, wiele stuleci przed powstaniem pierwszego w ogóle państwa na naszej ziemi. To odkrycie było game changerem. Wkrótce okazało się, że w samym środku Karpat istnieje konstrukcja, która powstała w czasach, gdy większość społeczności w tej części naszego kontynentu budowała wyłącznie z drewna i z ziemi. Mur na górze Zyndrama ma około 200 metrów długości, w niektórych miejscach jego grubość dochodzi do 2 metrów. Szacuje się, że pierwotnie mógł mieć nawet 3 metry wysokości. To oznacza setki ton kamienia transportowanego i układanego na zboczu wzgórza. Ale co innego jest tutaj niezwykłe. To, że ci, którzy wznieśli tą budowlę, wiedzieli dokładnie, co robią i po co, a czy my wiemy, to dzisiaj. Następnie pod kamiennymi blokami archeolodzy odkryli specjalne warstwy stabilizujące, płyty kamienne i otoczaki z pobliskiej rzeki Dunajec, które miały rozłożyć ciężar konstrukcji na ruchomym, miękkim podłożu. Dzięki temu mur ten mógł stać w ogóle stabilnie i przetrwać tysiąclecia. Zatem to nie była improwizacja miejscowych, to był cały inżynieryjny projekt. I właśnie w tym momencie pojawia się najważniejsze pytanie w tej całej historii. Dlaczego ktoś miałby budować tak potężną konstrukcję właśnie pośrodku niczego?
Aby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, trzeba spojrzeć znacznie szerzej. Nie tylko na samo tutejsze wzgórze, ale na mapę Europy sprzed kilku tysięcy lat. Na pewno szlak bursztynowy kojarzy wam się przede wszystkim z czasami już rzymskimi, kiedy kupcy z południa Europy wyruszali nad Bałtyk po tak zwane Złoto Północy. Ale myślę właśnie, że już niewielu z was wie, że początki tego szlaku sięgają epoki brązu. I historia tego handlu jest znacznie starsza niż wiadomo to wszemi wobec. Bo to wszystko zaczyna się prawie 4000 lat temu. W tamtym czasie Europa nie była jeszcze podzielona na państwa ani imperia zjednoczone pod jednym herbem, w jednych granicach czy pod jedną koroną. Jednak już wtedy zaczynała kształtować się najprawdopodobniej gęsta sieć kontaktów między różnymi społecznościami, plemionami czy organizacjami. Nazwijcie to jak chcecie. Towary wędrowały od jednej osady do drugiej, z rąk do rąk, czasem przez setki, a nawet tysiące kilometrów. Jednym z najbardziej pożądanych wtedy surowców był właśnie ten bursztyn, znajdowany na wybrzeżach Bałtyku. Ale dlaczego był tak cenny? Dla ludzi epoki brązu bursztyn był materiałem prawie magicznym. Miał niezwykły kolor. Można go było też łatwo obrabiać, czyli był praktyczny. A po potarciu przyciągał drobne przedmioty, nic więc dziwnego, że trafiał do grobów wysoko urodzonych władców, elit, nawet bardzo daleko od miejsca swojego oryginalnego pochodzenia. Dzisiaj archeologia już potwierdza, że bursztyn z Nadbałtyku docierał już w tamtym czasie do świata śródziemnomorskiego. Znaleziono go m.in. przecież w grobach władców mykeńskich w samej Grecji. Oznacza to, że między północą a południą Europy musiały wtedy już kształtować się trasy handlowe prowadzące przez środek kontynentu. Jedna z takich dróg mogła właśnie prowadzić doliną Wisły, bo nie twierdzą, że przecież nie było innych, a następnie przez przejścia w Karpatach, dalej w stronę Dunaju już i Bałkanów, aż do świata egejskiego. I właśnie w takich miejscach, na naturalnych przejściach przez góry, jak tutaj w Maszkowicach, pojawiały się czasem zaskakujące osady i fortyfikacje, które mogły kontrolować właśnie to wszystko. A teraz wróćmy ponownie do samych Maszkowic. Cześć, witam was z Maszkowic. Za moimi plecami znajdują się relikty tej niesamowitej, bardzo starej, prehistorycznej bramy, o której opowiem wam w tym filmie. Idąc dalej, w pewnym momencie badań archeolodzy zaczęli zdawać sobie sprawę, że sama konstrukcja murów to tylko część historii. Kamienie mówiły jedno. Ktoś tu zainwestował ogromną energię, czas, środki w budowę potężnej twierdzy. Ale prawdziwe pytanie brzmiało inaczej. Jak wyglądało życie ludzi? Kim oni byli? Kto stał za tymi murami? Bo każda twierdza to nie tylko przecież zwykłe kamienie, które mogą być mało interesujące. To także społeczność, ludzie, którzy pracują, handlują, pewnie w coś wierzą, czasem walczą i czasem znikają. Z historii tak nagle, że pozostawiają po sobie więcej pytań niż jakichkolwiek odpowiedzi. A czy my dowiemy się, kim byli? Gdy zaczęto dokładniej badać teren na szczycie tego wzgórza, odkryto pozostałości zabudowy. Nie były to monumentalne budynki z kamienia. W rzeczywistości większość konstrukcji była wykonana z drzewa i gliny. Domy były niewielkie, a ich układ mówił, że osada była gęsto zabudowana. W obrębie murów musiało mieszkać kilkadziesiąt osób, a może nawet kilkaset. I to już mówi nam coś istotnego. Kamienny mur nie oznaczał, że mieszkańcy żyli w kamiennych domach. W rzeczywistości kamień służył tylko do obrony. Wnętrze osady wyglądało na typową osadę z epoki brązu. Konstrukcje drewniane, paleniska i miejsca, gdzie zapewne pracowali rzemieślnicy. Ale właśnie w tych zwykłych śladach codziennego życia zaczęły pojawiać się rzeczy, które zmieniały obraz całej prehistorii. Jednym z najbardziej niezwykłych odkryć była tak zwana Brama Wschodnia. Mur na górze Zyndrama posiadał główne wejście do osady, szeroką bramę, przez którą mogły przechodzić zapewne wozy i ludzie. To rozwiązanie typowe dla takich osad obronnych. Jednak około 50 metrów dalej odkryto coś jeszcze. Bramę drugą. Ta była węższa, zbyt wąska dla wozów. Wyglądała raczej jak przejście przeznaczone wyłącznie dla pieszych. Sam fakt istnienia takiej konstrukcji nie był jeszcze niczym w sumie niezwykłym. W wielu dawnych osadach przecież budowano mniejsze wejścia, które mogły służyć jako takie przejścia awaryjne. Ale to, co znaleziono w tej bramie, ponownie było zaskoczeniem. W przejściu ustawiono pionowe kamienne płyty. Wyglądały jak coś więcej niż zwykłe elementy konstrukcyjne. Niektóre przypominały uproszczone sylwetki ludzi.
Ci, którzy badali to miejsce, zaczęli interpretować je jako stele, tak zwane kamienne znaki o znaczeniu symbolicznym. Sugerowało to, że brama wschodnia mogła pełnić nie tylko funkcję tą praktyczną, mogła mieć znaczenie rytualne. Co się tutaj działo? W wielu dawnych kulturach bramy były miejscami szczególnymi, świętymi, granicą między takim światem wewnętrznym a zewnętrznym, pewnego rodzaju nawet sakrum, między przestrzenią chronioną a nieznanym światem poza murami. W takich miejscach często odbywały się rytuały mające zapewnić ochronę całej osady. Właśnie obok tej bramy archeolodzy znaleźli jedno z najbardziej tajemniczych miejsc. Była to jama wypełniona fragmentami przedmiotów. Pewnie byście chcieli wiedzieć, jakie to przedmioty. Sama jama nie wyglądała jak zwykły dół, ani miejsce wyrzucania śmieci. W jej wnętrzu znaleziono kości zwierząt, fragmenty naczyń oraz coś jeszcze bardzo istotnego. Małe figurki o bardzo charakterystycznym kształcie. Były to idole wiolinowe. Nazwa ta pochodzi od formy przypominającej zarys instrumentu muzycznego. Figurki te były bardzo proste. Przedstawiały ludzką sylwetkę w formie znaku. Tego typu przedmioty znane są z różnych regionów Europy i często interpretowane są jako obiekty o znaczeniu symbolicznym czy też religijnym. Ale najciekawsze było to, w jakim stanie je znaleziono. Figurki były połamane. Nie wyglądało to na przypadkowe zniszczenie, raczej na działanie celowe. Jakby ktoś najpierw stworzył te przedmioty, a potem specjalnie je zniszczył i wrzucił do jamy, jak ofiarę. Podobne praktyki znane są z wielu dawnych kultur. Niszczono często wtedy przedmioty rytualne, aby zakończyć ich symboliczne działanie. Czasem robiono to podczas ceremonii związanych na przykład z budową takich nowych konstrukcji, a czasem w momentach być może jakiegoś kryzysu, ostatniej bitwy o Maszkowice. Na kamieniach bramy znaleziono ślady silnego pożaru. To oznacza, że ogień był zdolny zniszczyć drewniane konstrukcje w bardzo krótkim i szybkim czasie. Koniec tych ludzi był gwałtowny, a po nim nastąpiło coś jeszcze. Elementy dekoracyjne bramy przepadły. Część konstrukcji zasypano ziemią. Wyglądało to tak, jakby ktoś celowo, raz na zawsze chciał wymazać to miejsce z historii. Zatem kto to mógł być? Czy zrobili to miejscowi? Wrodzy przybyszą z południa? Czy może sami mieszkańcy, opuszczając osadę w panice? A może była to część jakiegoś rytuału kończącego historię interakcji tego miejsca północ z południem? Na te pytania nie mamy odpowiedzi. Po tej katastrofie osada na górze Zendrama przestaje istnieć. Wkracza las, kamienne mury zaczynają się zapadać. Z biegiem stuleci pamięć o dawnych mieszkańcach zniknie. Kiedy ludzie znów zaczęli osiedlać się w tej okolicy, wiele wieków później widzieli już tylko zwykłe kamienie. I właśnie wtedy musiała narodzić się ta legenda. Legenda o rycerzu Zyndramie i zamku. Legenda, która próbowała wyjaśnić coś, co dla dawnych mieszkańców było kompletnie niezrozumiałe. Ale na pewno góra Zendrama nie jest żadną ruiną średniowiecznego zamku, jak uważano bardzo długo. Jest śladem obcego nam świata, który istniał tu tysiące lat wcześniej. Świata pierwszych dalekich kontaktów handlowych na drodze bursztynowej, ludzi podróżujących przez Karpaty i tych, którzy potrafili budować konstrukcje znacznie bardziej zaawansowane, niż przez długi czas można było podejrzewać o to nasze ziemię. No cóż, ja dzisiaj już opuszczam to bardzo ciekawe, fascynujące miejsce i kończymy niestety tą historię. Ale mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie zobaczycie inne grodziska. Do zobaczenia, do usłyszenia.